Windbound. Gra wydana 28 sierpnia 2020 przez producenta Five Live Studios. Grę można na Steamie kupić po 71,99, a na GG Deals można znaleźć oferty po 15-18 zł, a na stronach keyshopowych za 20 zł. Pytanie, czy warto wydać chociaż te 20 zł za grę, która ma oceny mieszane, która nie jest za bardzo popularna, która nie ma za dużo ocen? Czy warto poświęcić czas na tą grę? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriod i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Kolejne wrażenia, tym razem z gry. Z gry, której w sumie nawet nie pamiętam, jak ją znalazłem. Obstałem, że albo z jakichś recenzji, z jakichś wrażeń, albo kompletnym przypadkiem znalazłem na jakichś tanich ofertach. I ta gra, czyli Windbound, jest to gra, która mimo mieszanych ocen na Steamie wciągnęła mnie. Spodobała mi się mimo pewnych problemów, mimo pewnych bolączek, mimo pewnych problemów technicznych. To ukończyłem ten tytuł i grało mi się naprawdę przyjemnie, chociaż no były problemy, tak? Jak już wspomniałem. Windbound jest to gra, która została wydana 2 lata temu i która nie jest już w żaden sposób aktualizowana, więc wątpię, żeby tu coś dochodziło, czy jakieś nowe DLC, czy jakieś nowe naprawy, czy jakieś nowe aktualizacje, czy cokolwiek, żeby naprawić pewne problemy, które znajdują się w tej grze. O czym w ogóle jest Windbound? Jesteśmy tutaj bohaterką, która nazywa się Kara, która w sumie nie wiadomo jak znalazła się na jakiejś bezludnej wyspie, gdzie musi przeżyć. Potrzebujemy tu jedzenia, potrzebujemy tu jakkolwiek przeżyć, potrzebujemy broni, żeby się bronić. No i generalnie też w pewnym momencie odkrywamy dziwny przedmiot, który zamienia się w wiosło. I tak się zaczyna nasza przygoda, bo później budujemy swoją własną łódź. Od łodzi z jakiejś trawy, później z trzciny, a kończąc na drewnie. I tak idąc dalej odkrywamy właśnie nowe sposoby na budowanie łodzi. Budujemy nowe jakieś elementy, jak na przykład skrzynie, albo raczej koszyki w tym przypadku, ogniska. I tak dalej, i tak dalej. Fabuła jest takowa, że w sumie musimy odkryć, co się działo, czy co się dzieje na wyspach, na których się znajdujemy. Gra jest zrobiona w taki sposób, że zaczynamy sobie na jednej wysepce i okazuje się, że dookoła nas są inne. I na każdej z wysp znajduje się wieża, którą musimy aktywować, żeby po aktywowaniu 3 iść na główną wyspę, albo nie wiem jak to nazwać, gdzie znajduje się teleport albo coś, co przenosi nas do dziwnego miejsca, po którym gdy ukończymy właśnie 3 wieże i tą główną wyspę, przenosimy się do miejsca, gdzie odkrywamy malunki, na których znajduje się historia tych wysp. I okazuje się, że kiedyś sobie byli coś na wzór bogów morskich, byli sobie ludzie zdradzili bogów, bogowie się wkurwili i tak dalej, postanowili ich ukarać. I generalnie jesteśmy w tym my, gdzie jesteśmy prawdopodobnie trzecią osobą, która nie ma z tym nic wspólnego i znajdujemy się na wyspach, które są otoczone tak zwaną wielką burzą i nie możemy jej przekroczyć. I naszym celem jest odkryć wszystkie 6 malunków, żeby dowiedzieć się całość historii. I to w sumie wszystko. Musimy dowiedzieć się całą historię i po ukończeniu po prostu koniec gry i możemy sobie zacząć nową grę plus, żeby jeszcze raz to wszystko odkryć. I wiem, że brzmi to wszystko nudno, ale są tu rzeczy, które na szczęście sprawiają, że ta gra jest przyjemniejsza i jest przyjemna, aniżeli tylko odkrywanie głównej fabuły. Nie mówię, że są tu jakieś misje fabularne, czy coś takiego, bo tu jest jeden wątek główny, ale dzięki temu, że mamy wiele wysp, możemy sobie pływać między nimi, możemy odkrywać jakieś tajemnice, zdobywać specjalne punkty, walutę, którą możemy wydać później na błogosławieństwa, jak niezniszczalna włócznia, niezniszczalny łuk, że mniej się męczymy podczas pływania i różnorakie takie umiejętności, perki? Pasywne umiejętności chyba, jeśli się nie mylę. No i generalnie są tu też walki, bo są tu też przeciwnicy, od prostych zwierząt, dzięki któremu możemy zdobyć skóry i mięso, po tak zwanych zapomnianych, czyli niebezpiecznych już wojowników, gdzie musimy się trochę natrudzić, żeby ich zabić. A niestety przyznam szczerze, że system walki jest bardzo prosty i szczerze powiedziawszy walki były dla mnie najmniej przyjemną częścią tej gry. O wiele bardziej wolałem sobie pływać, wolałem sobie odkrywać, co jest na wyspach, sobie je eksplorować, chociaż nie są one duże, więc nie ma nic do eksploracji, ale i tak było miło. Gra jest naprawdę przyjemna, chociaż ma swoje niestety problemy, jak czasami, problemy. Kwestia chociażby wiatru, ale wiatr, wiadomo, że pływanie pod wiatr, to będzie ciężkie.
Ale są tu też bolączki, jak były jakieś na przykład bugi, na przykład moja postać jak biegła nagle stanęła jakby w miejscu, co się okazało, że jest kamień i zamiast po prostu go przebiec, to jakby się zablokowała i nie mogła przez niego przebiec, więc jakby po prostu zablokował mnie i nie mogłem dalej przejść. Coś jak w Simsach, jak stoi talerz na drodze Simowi i nie może go obejść, ani nad nim przejść, coś takiego. Okej, przejdźmy do głównych kwestii. Technicznie. Gra ma swoje problemy. Gra niestety ma swoje problemy. Czy miałem spadki FPS-ów? Nie. FPS-y były akurat stabilnie, pod tym względem nie miałem problemów. Były natomiast problemy na przykład z kwestią walk, że na przykład mimo, że widać było, że trafiłem przeciwnika, to nie zadało mu obrażeń, albo czasami właśnie jak z tym kamieniem, że biegnę, nagle zatrzymuję się w miejscu, jakby coś stanęło mi na drodze, a to jest niewielki kamień wystający z ziemi. Dodatkowo moja postać czasami się gdzieś zbagowała, zatrzymała, ale w takim sensie, że na przykład jak było obracanie się łodzi, bo wpadłem, to Kara, główna bohaterka, próbowała się złapać, łódź się obraca, a ta stoi jakby w miejscu i znowu wpadam do wody, więc trzeba było czekać, aż cała łódź się bruci. Więc no, gra ma niestety swoje problemy, ale nie jest już aktualizowana, więc wątpię, żeby to naprawili, więc są niestety problemy techniczne i trzeba to jakoś przeżyć, jeśli chce się w to faktycznie grać. Pod względem audio muzyka jest naprawdę przyjemna, fajnie się jej słucha i kwestia tego, że na przykład zwierzęta, czy ogólnie przeciwnicy, prócz takich standardowych dźwięków, jak na przykład, że wiadomo, świnia kwiczy, to też są specjalne jakby dźwięki instrumentów, dzięki któremu możemy łatwo poznać już z daleka, jakie zwierzę, jaki przeciwnik jest tam, bo ma swój uniwersalny jakby dźwięk jakiegoś instrumentu, więc to też jest całkiem fajna kwestia. Więc pod względem audio jest przyjemnie. Gameplay jest naprawdę fajny, fajnie mi się pływało, fajnie mi się eksplorowało, no jak mówiłem, walka jest dość prosta, nudna dla mnie, no i raczej omijałem walki szerokim łukiem, no poza tym, że musiałem czasem walczyć, żeby przeżyć, no ale też był łuk czy proca, dzięki czemu mogłem z dystansu spróbować coś zabić albo pokonać po prostu. Więc gameplay pod głównym względem podróży, eksploracji i pływania było fajnie, pod względem walki jest raczej nudno, więc tutaj jest raczej słabo, no ale gameplay jest, myślę, ok. Graficznie bardzo mi się podobała, lubię taki animowany styl, lubię taką kreskę, jeśli mogę tak to nazwać. Grafika mi się naprawdę podobała, ładnie to wygląda, lubię taki styl graficzny, taki bardziej bajkowy, taki disneyowy, więc grafika jest przyjemna. Nie widziałem jakichś takich większych, nie wiem, niedopracowań, pikseli czy coś takiego, żeby coś było nie tak z grafiką, więc pod tym względem jest fajnie. Podsumowując, Windbound jest to gra, która naprawdę mi się podobała, fajnie się pływało, fajnie się eksplorowało, fajnie się ogólnie grało i może wrócę faktycznie do tego tytułu i zagram sobie New Game Plus, ale ma no niestety swoje bolączki, z którymi trzeba się pogodzić i jakoś je przeżyć, choć potrafią wkurzyć mimo wszystko i parę razy wkurzyłem się jak w to grałem, ale starałem się jakoś to przełknąć i dalej grać, bo wydawało mi się, że było warto, no i dla mnie było warto, choć wydaje mi się, że większość opinii będzie na to, że ta gra jest raczej kiepska i niedopracowana, ale szczerze powiedziawszy miło by było, fajnie jakby dopracowali, zaktualizowali, naprawili pewne błędy, a może i nawet wydali drugą część z tego względu, że mogłaby być to ciekawa przygoda, fajnie zrobili ten motyw pływania sobie, spędzania czasu na wodach, ulepszania swojej łodzi, powiększania jej, no i zwiedzania przede wszystkim, bo są tu różnorakie typy wysp, jak na przykład bagna, są jakieś pustynne, jakieś takie bardziej dżungle, są też takie nie wiem, opętane albo po prostu skażone, może bardziej skażone przez tych zapomnianych, gdzie jest taka chmura, która nas w sumie, sama chmura nie, ale są tam takie jakby bąble, które jak się za bardzo zbliżymy otruwają nas i przez co na przykład mamy mniej życia i nie będzie nam się regenerowało do momentu, aż nie polecimy do tej głównej wyspy, żeby przenieść się do kolejnego etapu, do kolejnego rejonu. Więc cała gra jest spoko. Jest po prostu ok, nie jest wybitna, nie jest jakaś mega zajebista, ale jest po prostu przyjemna i ok. Jeśli ktoś chce zagrać, to śmiało, chociaż musi się pogodzić z pewnymi błędami. No i kwestia tego, że niech się przygotuje na to, że walki nie są tu zbyt wybitne, ale pływanie jest naprawdę przyjemne i można przy tym spędzić miło czas. Ale pamiętajcie, nie pływajcie pod wiatr, bo nic z tego nie będzie i po prostu będziecie stać w miejscu. I też uwaga, żeby nie zrobić 180 stopni i nie wylądować w wodzie wraz z waszą łodzią. Więc to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego i miłego grania.